Dzień dobry, tu Iga Świątek, mam 19 lat i uprawiam najcudowniejszy zawód świata, jestem tenisistką. Kiedy się przytrafił dzień, kiedy nie mogłaś zasnąć przed ważnym meczem? Czy zdarzył się taki dzień? Czy to był ten mecz z Halep na przykład? Nie, właściwie to jak jestem na turnieju, to nawet jak mam stresujący mecz przed sobą, to moje ciało jakby funkcjonuje w takim rytmie, że może ten sen nie będzie idealny, ale mimo wszystko zasnę. Zazwyczaj miałam problem, jak coś mnie bolało i miałam kontuzję. Ciężko, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w 2019 na Australian Open przed meczem z Camillą Giorgi niewiele spałam i to właśnie wynikało raczej z tego, co się działo w moim ciele, a niekoniecznie ze stresu, więc to jest główna przyczyna u mnie. To zapytam cię tak. Dzień, w którym pierwszy raz nerwy zjadły mnie na korcie podczas meczu. No, na pewno było dużo takich sytuacji, ale mogę opowiedzieć o ważnym meczu dla mnie. To był półfinał juniorskiego French Open w 2018. No i to był generalnie turniej, na który się przygotowywaliśmy bardzo długo i ja nastawiałam się, że po prostu chcę go wygrać. Bo najlepiej się czuję na mączce i French Open zawsze było moim ulubionym wielkim slamem. Grałam półfinał z Katie McNally, miałam meczową i przegrałam. I myślę, że to była ta sytuacja. Czy to był też dzień, kiedy... Bo o to cię chciałem teraz zapytać. Dzień, kiedy przegrałam mecz, którego nie miałam prawa przegrać. Chyba miałam mało takich wpadek. Jakby staram się nie oceniać tych meczów tak, że nie miałam prawa ich przegrać, bo mimo wszystko jest tyle czynników, które wpływają na wykonanie sportowe, że tutaj ciężko w ogóle tak stwierdzić, ale cały sezon na trawie, czyli Birmingham, Eastbourne i Wimbledon w 2019 kompletnie mi nie poszedł i chociażby grałam eliminację z Samanthą Stosur. Jakby nie mówię, że nie miałam prawa przegrać tego meczu, bo ona jest bardzo doświadczona, ale no na pewno nie miałam prawa wyjść i tak z kretesem przegrać, nawet nie podjąć walki. Jaki był wynik? Nie wiem, 6-1, 6-0, coś ten deseń. W ogóle to był jedyny taki mecz, gdzie już chciałam zejść z kortu. To teraz, Iga, będzie przyjemniej. Okej, to dobrze. Dzień, kiedy wygrałaś mecz, którego być może nie miałaś prawa wygrać. Wydaje mi się, że z Moniką Puig na French Open w tym roku, znaczy w 2019, grałam ten mecz 1 czerwca, 31 maja, czyli moje urodziny, zrobiłam sobie kontuzję taką, że w ogóle nie mogłam zrobić skłonu i zastanawiałam się, czy w ogóle wychodzić na kort. I wyszło na to, że wyszłam, przegrałam pierwszego seta 6-0, bo za bardzo nie wiedziałam, czy w ogóle opłaca mi się ryzykować i czy powinnam biegać i grać i zaangażować się w ten mecz trochę bardziej. I po secie pamiętam, że przyszła fizjo na kort, poprosiłam ją, żeby zdjęła mi taping z pleców, bo trochę to wyglądało tak, że czułam, że mam taping na plecach i przez to cały czas przypominałam sobie, że mnie bolą plece. No i bez tapingu jakby wyszłam i zagrałam swój tenis, prawda? I kompletnie obróciłam tą szalę, to niepowodzenie i zaczęło mi wychodzić, więc myślę, że to był taki mecz. Dzień, kiedy czułam się niepokonana, niezwyciężona na korcie. To w tym samym turnieju z Kiang Wang. Bo to był mój pierwszy chyba mecz z dziewczyną, która jest top 20. I właściwie zagrałam tak, że ona nie miała nic do powiedzenia. Nie pamiętam, jaki był wynik, ale przez cały mecz po prostu byłam na maksa skoncentrowana i nie miałam w ogóle takiego jakby spadków, jeśli chodzi o wykonanie, o jakość wykonania. Dzień, kiedy płakałam na korcie z radości. A nie, to nie było takiego dnia.
mimo wszystko te pozytywne emocje, to ich tak bardzo się nie odczuwa, prawda? A Na to korcie. zależy. To było pytanie, no bo Wygrywasz przecież... wielkiego szlema juniorskiego i nie ma łez? Może trochę, ale to było często jak... Nie miałam szczerze mówiąc takiej sytuacji. Myślę, że jak wygram prawdziwego szlema, to jest większe prawdopodobieństwo. To tego ci bardzo życzę w takim razie, żeby tak było. Wydaje mi się, że po prostu było takie niedowierzanie raczej. To odwrócę to. Znów będzie nieprzyjemnie. Dzień, kiedy płakałam, ale ze smutku na korcie. O Jezu, to codziennie. um, Ciężko mi wybrać jeden mecz, tyle ich było. Nawet ostatnio, tydzień temu byłam w Pradze i dostałam skurczów w lewej nodze. To nie był dla mnie łatwy mecz i mimo tego, że pokazówka, to bardzo mi zależało na tym, żeby wygrać. I tam to nie był jakiś mocny płacz, po prostu oczy mi się spociły raczej. Nie wiem, ciężko mi teraz też przypomnieć jeden konkretny mecz. Nie pamiętam po prostu, na którym płakałam, a na którym po prostu moje emocje były silne. Czy to długo u ciebie trwa taki stan, czy popłaczesz sobie chwilkę, oczy się spocą, a 15 minut później jesteś już jak inną dziewczyną? Jeśli chodzi o płakanie, no to ja wiem, że to jest po prostu wyładowanie emocji i że to raczej pozytywnie wpłynie na mnie. I staram się właśnie w to wierzyć i jak mam taką sytuację, to z jednej strony ważne jest, żeby kontrolować emocje, ale z drugiej strony wiem, że jak będę to za długo trzymała w sobie, to negatywnie się obróci, więc często jest tak, że chwilę sobie popłaczę, ale jakby zbiorę się w sobie i mimo wszystko wyjdę na kort i będę robiła swoje. Posłuchaj tego. Dzień, kiedy pierwszy raz skłamałam dziennikarzowi podczas wywiadu. I teraz jeszcze będziesz musiała mi powiedzieć prawdę. Co wtedy skłamałaś i jaka była prawda? Przyznam, że najczęściej jeśli chodzi... Chyba raz miałam sytuację, że... no tak, jak miałam uraz stawu skokowego jakieś 3 lata temu, to na początku o tym nie mówiłam po prostu. I właśnie wydaje mi się, że jak jest taka sytuacja, że coś zagraża mojemu zdrowiu, to wolę sobie pozostawić trochę przestrzeni i powiedzieć o tym trochę później. Jakby głupio mi się tak przyznawać, że kłamałam dziennikarzowi, ale była taka sytuacja, że po prostu potrzebowałam chwili, żeby jakby sama się z tym uporać i możliwe, że po prostu nie tyle skłamałam, ale nie powiedziałaś do końca całej prawdy. Tak. Ty się nie przejmuj. Każdy z tym pytaniem się tutaj musi zmierzyć i każdy na nie odpowiada w taki inny sposób. Ale też nie chcę odpowiadać, że w ogóle nie było takiej sytuacji, no bo to jest jakby... My też musimy czasami postawić na pierwszym miejscu to, żeby chronić siebie, prawda? Oczywiście. Dzień, kiedy nie doceniłam swojej rywalki na korcie. Chyba nie przypominam sobie teraz takiego dnia. To też trzeba byłoby się spytać kogoś z mojego teamu, bo oni raczej pamiętają takie sytuacje. Nie pamiętam, żebym miała w ogóle takie coś, że kogoś lekceważę. Bo też od początku mój tata, jak byłam na korcie, uczył mnie tego, żeby mimo wszystko, nawet jak gra się z osobą, która nie ma rankingu, żeby podejść do każdego meczu tak samo i nigdy nie lekceważyć przeciwnika i zawsze go szanować, więc nie przypominam sobie takiej sytuacji. A w drugą stronę? Czy sama poczułaś się zlekceważona przez jakąś rywalkę? Że widziałaś, że po drugiej stronie jakiś uśmieszek, lekceważenie, że na zasadzie 30 minut i wydaje mi się, że taka sytuacja mogła mieć miejsce raczej jak byłam młodsza i grałam jeszcze w Polsce i po prostu niektóre dziewczyny mnie lekceważyły, bo ja już od najmłodszych lat rywalizowałam ze starszymi. No ale to, błagam, stare czasy i
nie na taką odpowiedź chyba liczycie. Ale wydaje mi się, że nie byłam lekceważona, ale często po prostu mnie przytłaczało to, że gram z jakąś gwiazdą. I też grając na przykład właśnie z Simoną Halep albo z Naomi Osaką musiałam przepracować to, żeby nie traktować ich jak takie osoby, których nie da się pokonać, prawda? Mhm. Dzień, kiedy poczułam, że jestem popularną osobą. A jestem? Na pewno jak wygrałam juniorski Wimbledon i na dodatek chodziłam w czapce z napisem Wimbledon po Warszawie, co nie było mądrym pomysłem, to poczułam, że jestem popularna, ale no, po 2 tygodniach to ucichło. Nie wiem, czy... Nie uważam siebie za osobę popularną, tak jakby. Czym to się objawiało? Ludzie cię zatrzymywali na ulicach? Tak, Pytali, tak. prosili zdjęcia? Tak, autografy? albo nie wiem, w piekarni, wszędzie. W banku raz nie musiałam stać w kolejce. Widzisz, to jest ten objaw popularności. Być może najważniejszy. Dzień, kiedy usłyszałam zdanie, które zmieniło moją karierę. Jesteś na początku kariery, ale już na pewno usłyszałaś takie zdanie, które jest dla ciebie ważne. Jest takie zdanie, które usłyszałam, ono jest po angielsku, bo moim zdaniem lepiej brzmi You did not wake up to be ordinary. To ono mi się zawsze podobało i nie wiem, jakoś tak mnie rusza, a mnie mało rzeczy rusza, więc zapamiętałam je. Czy to jest coś takiego, co do ciebie to zdanie powtarzasz sobie też w trudnych momentach na korcie, czy podczas treningów, czy żeby wyjść na trening? Nie, po prostu od czasu do czasu sobie o nim przypominam i to pozytywnie na mnie wpływa. Ale raczej właśnie raczej nie potrzebuję takich rzeczy, żeby się motywować. Dzień, kiedy spotkałam najbardziej szaloną osobę na korcie. Nie wiem, czy u kobiet jest dużo takich szalonych osób. No spotkałam Kyrgiosa na turnieju, ale nie grałam z nim, więc on jest szalony bez wątpienia. Czy on wie, kim jesteś? Czy on już cię pozna? Nie wiem. Nie wiem, też nie poznaliśmy się i nie przedstawiliśmy się sobie, ale może mi kojarzy. Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, kto jest szalony. Sweta Kuzniecowa była, ale może jeszcze się gdzieś tam spotykacie na... Teraz taka wyważona bardziej się wydaje. Parę lat temu było. Okej. No to grałyśmy mecz przeciwko sobie, więc zresztą przegrałam. Ale zachowywała się już, rozumiem, w Tak, pełni, tak. pełni Zresztą spokojnie, normalnie. ona jest tak doświadczoną zawodniczką, że chyba to nie byłoby teraz w jej stylu, żeby być szalonym. Dzień, kiedy poczułam się oszukana, czy niesprawiedliwie potraktowana przez sędziów, przez zawodniczkę? To chociażby właśnie w Doha, ta sytuacja, którą opowiadałam, to ewidentnie to było niesprawiedliwe. Zwłaszcza, że kilka miesięcy wcześniej miałam dosłownie taką sytuację, ale odwrotnie i też mi zabrali punkt. Więc to właściwie są jedyne takie rzeczy, które mnie irytują na korcie. To jak sędzina albo sędzia niesprawiedliwie ocenią. Dzień, kiedy przestałam na korcie lubić siebie. Nie wiem, który był pierwszy. Chociażby dzisiaj na treningu zachowywałam się w taki sposób, że trochę nie tyle, że nie lubię siebie, ale po prostu nie podoba mi się moje zachowanie. Albo na szczęście na ważnych turniejach nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zachowywała się jakoś karygodnie, ale czasami na treningach, jak mimo wszystko wiem, że nie wiem, wszystkie kamery nie patrzą się na mnie i mogę trochę sobie pofolgować, to zachowuję się w dość nieodpowiedni sposób, ale jest tych sytuacji coraz mniej. I to nigdy nie dochodzi do takiego momentu, że aż nie lubię siebie.
Czy przeklinasz dużo? Czy ci się nie zdarza? Bo wyglądasz, nie wiem, czy masz tego świadomość, na pewno masz tego świadomość. Twoje zachowanie jest osoby jak dużo bardziej dorosłej niż to, ile masz lat. Jesteś bardzo świadoma i bardzo dorosła. Ale wyobrażam sobie, specjalnie ciągnę to pytanie, żebyś mogła sobie opracować odpowiedź, bo ono wisi, ciągle jest zawieszone. Czy dużo przeklinasz? Nie. O pytanie, o kiedy kłamałam dziennikarzowi, już było. Powiem tak, jakby ja zauważyłam, że ja oglądając tenis, jak byłam mała, no to bardzo mi się nie podobało, jak właśnie zawodnicy, nie wiem, wyżywali się na swoich rakietach albo przeklinali i pokazywali negatywne emocje, ale jakby już grając na takim poziomie i pod taką presją, jaka nam towarzyszy, zdałam sobie sprawę, że ja ich rozumiem. I też jakby jak gram jakiś ważny turniej, to często przeklinam po prostu po cichu w swojej własnej głowie. I też traktuję to jako wyładowanie emocji. I mimo tego, że przeklnę albo pojawią się jakieś takie negatywne rzeczy, to następnym komunikatem, jaki będzie w mojej głowie, będzie to, co zrobić lepiej. Więc tak, jakby często przeklinam na treningach trochę głośniej, ale daję sobie taki dystans, że no, mimo wszystko to jest sport i jakby ja wiem, że dużo emocji mi towarzyszy i jakby też będę nad tym pracować i nad tym będziemy się koncentrować na pewno, żeby być trochę tak jak Roger i w ogóle nie pokazywać tych emocji, ale na razie po prostu potrzebuję czegoś, co pozwoliłoby mi się czasami wyładować. Ja to doskonale rozumiem. Ja bardzo dużo przeklinam na korcie. Teraz znowu będzie... Tenis jest takim irytującym sportem, że właściwie to jest gra błędów, prawda? Więc Jasne. dla kogoś, kto chce zagrać cały czas idealnie, to nie ma miejsca. wymagające. Słuchaj, teraz też będzie jedno niewygodne, a potem będzie trochę luźniej, z górki. Dzień, kiedy zabrakło mi na korcie profesjonalizmu. To też powiedziałabym, że Wimbledon 2019. Przegrałam w pierwszej rundzie. Miałam taką sytuację, że byłam już na tyle zmęczona turem i trochę taka przeładowana. I też zresztą rok wcześniej wygrałam juniorski, więc czułam, że mimo wszystko jest trochę oczekiwań. Pamiętam, że nawet dobrze się nie rozgrzałam przed meczem i wręcz no, całe przygotowanie też nie było dość profesjonalne, więc to był ten dzień. Jaka jest cecha, której u siebie nie lubisz? Wszystkie takie cechy, jakby no chociażby upór, ale to nie jest jakby cecha, której nie lubię, bo wiem, że czasami mi to pomaga i to jakby sprawia, że mogę wygrywać, a inni nie. Ale jak jest tego za dużo, to po prostu czasami potrafi nie docierać do mnie to, co mówi trener do mnie, albo nie akceptować tego, co mówi ktoś mądrzejszy, więc powiedziałabym, że upór. Ale jakby każdą z tych cech, których nie lubię, jeśli będę je kontrolowała, to one mogą mi pomóc. Bo to, że jestem uparta, jakby no bez wątpienia pomoże mi na korcie, bo się nie poddam. A jaka jest cecha, której absolutnie nie powinnaś u siebie zmieniać? Jak odpowiesz, że upór, to też zrozumiem. No właśnie to, że uwielbiam rywalizację i że będę grała do ostatniej piłki. Jakby ja nie wiem, po co miałabym to zmieniać, ale nie można tego zmieniać, bo to jest super. Gdybyś mogła zrobić alternatywną karierę, to co by to było? Tak jak sama mówiłaś, rodzice ci zostawiali bardzo dużo przestrzeni i wolnego wyboru. Myślę, że miałabym coś wspólnego z muzyką.
jeśli chodzi o jakiś inny sport, to dla mnie tenis jest idealny pod wszystkimi aspektami, więc nie chciałabym uprawiać innego sportu, ale mogłabym pójść w muzykę. Tylko nie wiem, czy miałabym do tego predyspozycję, bo jak dla mnie to mam jakiś antytalent. A mówimy o wokalu, czy mówimy o grze na instrumentach? Tak. A gdybyś mogła na jeden dzień wejść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Myślę, że niekoniecznie jakiejś osoby, która ma świetne życie, tylko raczej właśnie kogoś, kto ma dużo problemów, żeby zobaczyć inną perspektywę i żeby uświadomić sobie, że ja mam super i właściwie to robię to, co kocham i nie mam na co narzekać, więc żeby nauczyć się czegoś, to weszłabym w buty kogoś, nie wiem, z wieloma problemami albo no tak. Ciekawa odpowiedź, takiej tu jeszcze nie miałem. W czym jesteś tak naprawdę zła? Do czego masz dwie lewe ręce? Do gotowania. Ja nie jestem nawet w stanie trzymać się przepisu, więc do gotowania. I chyba to tyle. Ale czy to jest tak, że się w ogóle do tego w związku z tym nie dotykasz? Czy Tak. próbujesz coś zrobić? A nie dotykam się, ale wiem, że jak przyjdzie taki etap w moim życiu, że będzie mi na tym zależało, to się nauczę. Ale teraz nie mam nawet czasu na to. 3 najważniejsze przedmioty. Coś, do czego masz największy sentyment. Coś, co powiedziałabyś, że to jest najważniejsze właśnie. Tak emocjonalnie w ogóle nie przywiązuję się do przedmiotów, więc to jest tak, że potrafię taki przedmiot, który był dla mnie ważny przez chwilę rzucić w kąt i o nim zapomnieć, ale takie niezbędne rzeczy w moim życiu to powiedziałabym, że czapka na korcie, słuchawki i... Czapka, słuchawki? Sama nie wiem. Muszę zastanowić. Dam później znać, jak sobie przypomnę. 3 najważniejsze apki w telefonie. Z czego korzystasz najczęściej? Messenger. I to tyle. Instagram. Tam to jest moja studnia memów. I to tyle właściwie. Czasami się zdarza, że potrafię przez tydzień, przez 30 minut dziennie korzystać z telefonu, więc też Instagram, ja followuję chyba 80 osób na Instagramie, więc to nie jest tak, że spędzam na nim cały dzień, tylko tak, często po prostu dla relaksu. To dobrze. No tak mi się wydaje. Bycie nieuzależnionym od telefonu to bardzo zdrowa cecha. No czasami jak czuję, że właśnie za dużo korzystam, to staram się to zacząć kontrolować. W porządku, ale zostaniemy jeszcze przy telefonie, bo chciałbym cię jeszcze zapytać o 3 najważniejsze kontakty telefoniczne, które tam masz. Mój tata, moja siostra i powiedziałabym, że teraz Daria Abramowicz. Czyli twoja psycholożka. A kontakt, który masz w telefonie, o którego posiadanie nigdy byśmy ciebie nie podejrzewali? Już wiemy, że nie Nick Kyrgios. Jeszcze nie. Nie mam takiego. Mam kontakt z Naomi Osaki, ale nie wiem, czy to jest zaskakujące. Raczej nie, po tych wszystkich wywiadach. Ale to jest na pewno najbardziej popularna osoba, do której mam numer. Ostatni SMS wysłany do? Ostatnia wiadomość była na grupę z moimi trenerami i właśnie z Piotrkiem Szyszputowskim, z Darią i z nowym trenerem od ogólnej, czyli do Maćka Ryszczuka, na grupę. A propos treningu kolejnego? Nie, ale załóżmy, że tak. Ostatni SMS odebrany od? Czy na Messengerze, czy na WhatsAppie? Wydaje mi się, że
Nie wiem. Kto korzysta z SMS-ów teraz? Niech to będzie odpowiedź, okej. Umiesz sobie wyobrazić, albo czy w ogóle zadajesz sobie takie pytanie, co będzie z tobą za, powiedzmy, 20 lat? Zadaję sobie takie pytanie, bo teraz mam wrażenie, że ta kariera tenisowa to jest wszystko i jedyne, co mogę robić w życiu. I trochę szukam takiej rzeczy, którą mogłabym się właśnie zająć po. I no wiem, że to nie jest może do tego czas, bo ja dopiero zaczęłam swoją karierę, ale mimo wszystko staram się zdawać sobie sprawę, że mimo wszystko gra się w tenisa do jakiegoś 35 roku życia i później właściwie większość życia mimo wszystko poświęca się na coś innego. Więc raczej myślę o tym pod takim względem. A wyobrażam sobie siebie za 20 lat, że jestem bogata, wygrałam kilka szlemów. Jak mam ochotę, to jadę na plażę i odpoczywam. Mam rodzinę i jakiś fajny biznes. A wyobrażasz sobie, że za tych 20 lat będziesz jeszcze grała w tenisa dla przyjemności? Tak. Myślę, że tak. Nie często, ale tak. Okej. Ostatnie pytanie. Znowu w ramach naszej zabawy dzień w którym? Dzień, który chciałabym przeżyć na nowo. Mogłabym zagrać 4. rundę Australian Open jeszcze raz i z tą wiedzą, którą mam teraz, ją wygrać. Przypomnij nam historię tego meczu, żeby ci, którzy nie wiedzą, czym jest ten mecz, 4. runda Australian Open. Grałam z Anett Kontaveit. Właściwie prawie 3-godzinny mecz w Melbourne i to był dla mnie wymagający turniej, bo podczas 2. rundy zrobiłam sobie kontuzję i na to straciłam bardzo dużo energii i właściwie w tym meczu właśnie odkryłam, że to zarządzanie energią jest bardzo ważne, bo zabrakło mi dosłownie kilka piłek, bo obie walczyłyśmy do końca i Anett też jakby nigdy nie była w ćwierćfinale i jest trochę starsza ode mnie, więc bardzo jej zależało. No i jakbym właśnie wiedziała, że to zarządzanie energią jest takie ważne, to inaczej w ogóle cały turniej mógłby przebiegać, ale tego też się uczę. Iga, umówmy się, że na tym fotelu spotkamy się za, strzelam, 5 lat. Okay. Równamy sobie wtedy odpowiedzi. Jestem przekonany, że wtedy 4. runda jakiegokolwiek wielkiego szlema nie będzie miała już dla ciebie kompletnie żadnego znaczenia. No miejmy taką nadzieję. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.